Dzień dobry. Dzień dobry. Dzisiaj przedstawimy Państwu kominek Majestic Pro z funkcją grzania do zamontowania na ścianie lub w zabudowie. Dokładnie. Majestic Pro to jest doskonałe połączenie najnowszej technologii, wygody użytkowania i eleganckiego designu. Teraz przejdziemy krok po kroku od rozpakowania kominka. Pokażemy, co znajduje się w środku, co zawiera opakowanie. Powiemy o jego parametrach i możliwościach zamontowania. Dodam tylko, że kominek przyjeżdża do Państwa na palecie, zabezpieczony taśmami mocującymi i ogniętym stretchem. Przy dostawie proszę zwrócić uwagę, czy kominek nie posiada jakichś oznak uszkodzenia zewnętrznego. Będziemy wtedy pewni, że dojechał do nas cały i sprawny. Teraz przystąpimy do rozpakowania kominika. I tutaj już widzimy, że kominek od góry zabezpieczony jest osłonami styropianowymi i na jednym mamy już przygotowane kryształki, które będziemy mogli wykorzystać do paleniska. Wyciągniemy styropianę i zobaczymy, co kryje się na danym środku. Aby sprawdzić dodatkowe wyposażenie, musimy wyjąć kominek na zewnątrz, czyli zobaczymy, jak on wygląda. Tak wygląda kominek po wyjęciu z opakowania. Pokażę Państwu tylko, że w środku wewnątrz opakowania jest styropian zabezpieczający szybę przednią przed uszkodzeniem. I mamy tutaj instrukcję obsługi, pilota, kołki montażowe. To możemy odłożyć w szkale. Pozostałe elementy są prawdy. Tak wygląda kominek już po wyjęciu z opakowania. Zdjęliśmy folię ochronną. Teraz przystąpimy do zdemontowania tej szyby, aby dostać się do paleniska. W tym celu musimy odkręcić dwie śruby, które znajdują się na skraju obudowy. Do zdjęcia zdemontowania tej szyby potrzebne będą dwie osoby, aby zabezpieczyć tą szybę przed upadnięciem uszkodzeniem. Druga. Teraz, aby zamontować tą szybę, musimy ją lekko podnieść do góry i odsunąć do siebie. Pokażemy, że szyba ma od wewnątrz zaczepy, na których opiera się w odpowiednich miejscach na obudowie. Podłożymy teraz szybę. Już jesteśmy, szyba jest w bezpiecznym miejscu, zdejmujemy styropiany dotyczące i tutaj widzimy, że mamy kolano, które tak wygląda kolano. W tym miejscu możemy zamiennie stosować kolano lub załączone kryształy, ale my zamontujemy kolano. Za moment zamontujemy szybę przednią i omówimy dalej parametry. W tej chwili mamy już zamontowane palenisko, zamontowaliśmy szybę. Szyba jest zamontowana na uchwytach, zabezpieczona dwoma wkrętami. Julia opowie teraz o jego parametrach, a ja wróci. Dokładnie. Ten kominek posiada płomień Aflamo Plus. Jest to najbardziej realistyczny efekt płomienia dostępny na rynku. Posiada 10 kolorów podświetlenia paleniska i 10 kolorów płomienia, dokładnie. I tak, ten kominek jest z funkcją grzania, tak jak już powiedzieliśmy. Jego wydmuch powietrza znajduje się tutaj, więc on sobie zasysa, pobiera i wypuszcza powietrze z przodu. Więc nie musimy się martwić, jak będziemy mieć go w zabudowie, że gdzieś ten tutaj wydmuch powietrza sobie zakryjemy. Posiada również aplikację mobilną, więc możemy sterować tym kominkiem z telefonu. Jest ona na Androidy i na iOS-y. Jest również zintegrowany z Amazon Alexa.
więc mogą Państwo siedzieć na kanapie i czy tutaj właśnie za pomocą pilota, czy tutaj za pomocą telefonu sterować sobie siedząc na kanapie. Ten kominek można cały rok używać, bo funkcja grzania jest niezależna od funkcji tutaj efektu płomienia. Możemy latem włączyć sobie tylko efekt płomienia bez funkcji grzania. Ja uzupełnię tylko jeszcze, że kominek ma budowany głośnik z 3 poziomami głosu. Zaraz pokażę. Który emituje palące się drewno. Do tego dla bezpieczeństwa w kominku budowany jest czujnik otwartego okna, który pozwoli nam zaoszczędzić energii, jak również czujnik Przegrzania? Przegrzania. Dokładnie. Jeszcze ma tak, 2 poziomy mocy grzewczej 750 oraz 1500 oraz regulację temperatury od 18 do 30 stopni, więc możemy dogrzać swoje pomieszczenia takim oto kominkiem. Chyba tyle o jego parametrach. Za momencik pokażemy możliwości zamontowania go na ścianie albo w zabudowie. Tak, dokładnie. Teraz pokażemy Państwu, jak zamontować ten kominek na ścianie. Na plecach kominka zamontowany jest już uchwyt do zamontowania na ścianie. Trzeba go odkręcić z 2 śrubek, ja to zrobię. Po zdjęciu tego wieszaka widzimy, że mamy miejsca gotowe do zawieszenia. Teraz w tym momencie przykładamy sobie wieszak do ściany w tym miejscu, gdzie chcielibyśmy, żeby kominek wisiał. Przy pomocy poziomicy poziomujemy sobie, żeby było równo. Wywiercamy 4 otwory, montujemy kołki i śruby i na tych zaczepach montujemy kominek. Tak możemy w prosty sposób zamontować kominek na ścianie, podłączamy do źródła prądu i możemy już z niego korzystać. Za chwilę pokażemy, jak zamontować kominek w zabudowie. Teraz pokażę Państwu, jak zamontować ten kominek w zabudowie. Ja mam przygotowany otwór. Powiem tylko, że wymiary otworu do zabudowy są podane w instrukcji kominka. Ewentualnie możemy zmierzyć sobie wymiar osobiście, jaki jest tych elementów, które wchodzą w zabudowę. Otwór mam przygotowany, ja nie mam takiej potrzeby, aby ścianki były pełne, natomiast przy zabudowie w domu te ściany tak zwane boczne muszą być również zabudowane. Będą one potrzebne do ustabilizowania kominka i zabezpieczenia go przed wysunięciem. Aby zamontować kominek w tym otworze, musimy zdemontować szybę przednią, wyjąć polano, aby było nam łatwiej dojść do tych elementów. W tym momencie po obu stronach kominka są 2 listwy maskujące, które musimy odkręcić. Ja odkręcę jedną. Jednym wkrętem. Wychodzi nam listwa maskująca i pod tą listwą, nie wiem czy będzie widać, mamy 2 otwory potrzebne do zamontowania kominka już na stałe w zabudowie. Z jednej strony, jak i z drugiej. Jeżeli będziemy mieli zabudowę z karton gipsu, przez te otwory zaznaczamy sobie miejsca, w których wywiercamy otwory, wkręcamy kołek do karton gipsu i od wewnątrz śrubą przykręcaną mocujemy kominek. Do ściany betonowej również, jeżeli chodzi o drewno, wystarczy zwykłym wkrętem do drewna przymocować ten kominek. Za chwilę zamontuję ten kominek w otworze i pokażę Państwu, co można zrobić. W tym momencie mamy już kominek bez szyby i polana wpasowany w otwór montażowy do zabudowy. Tak jak mówiłem, tymi otworami mocujemy go do ścianki wewnętrznej. Ja zamontuję teraz tą listwę maskującą.
Mamy zmontowaną listwę maskującą z jednej i z drugiej strony. Teraz układamy odpowiednie palisko takie według własnych upodobań, czy kamyki, czy polana. Zakładamy szybę czołową i kominek będzie gotowy do użytkowania. W tej chwili mamy już w komplecie zamontowany kominek w zabudowie. Mamy polana, mamy zamontowaną poprzednią szybę. Wystarczy teraz, żeby go włączyć i cieszyć się wspaniałymi widokami. Można tutaj mieć światło. Tak wygląda kominek z różnymi opcjami. I to by było na tyle. Dziękuję Państwu bardzo za uwagę i zapraszam do następnego odcinka. Cześć!